Kurczę, jeszcze droga zamknięta, słuchajcie, objazd dodatkowy, ale nie wiem, czy się uda. Thank you. Yeah, baby. Wow, zdążyłem. Nie może być. Oh my god. Ale sprint. Zatem podsumowując, piękne miejsce, Lom, piękny camping, bardzo czysty, super łazienki, czyste, dużo kabin, ekstra kuchnia wyposażona, pralka, suszarka, wszystko. 300 koron za namiot. No i do tego oczywiście osobno prysznic. Fajne miejsce. No, teraz możecie zobaczyć okolice, jak pięknie wygląda. No, mega okolica. Kierujemy się na miejscowość, która nazywa się Otta. Nie Odda, tylko Otta. Pogoda bardzo ładna. W tej chwili jest 15 stopni, świeci słońce. Na razie deszcz się nie zapowiada. Ale jak wiemy, w Norwegii nie trzeba zapowiadać, żeby padało. Może się zdarzyć w każdej chwili. Ale zobaczymy. Może będzie słonecznie i bez deszczu. Zresztą mam ciuchy przeciwdeszczowe, które działają świetnie. Bardzo polecam tego Revita, którego mam. Pięknie. Piękna dolina. Teraz z drogi numer 15, którą jechaliśmy od kempingu, potem miałem takie odbicie na taką górską drogę i to był łącznik do drogi E6. Dopiero będę na E6. Ale piękne miejsce. Wielka dolina. Wow. Też kemping. Dużo, tutaj powiem wam, jest dużo kempingów, więc możecie obczaić sobie na mapie i wybrać taki, który wam najbardziej pasuje cenowo. Teraz na Dombås. Ok, to w tej chwili jestem na drodze E6 i kieruję się na Dombås. Między Dombås a Åndalsnes, chyba tak. Jest piękna dolina i będę tam, myślę, że pod koniec lipca jeszcze. Chciałbym właśnie zrobić okolice Ålesund i te wszystkie Geirangery, nie Geirangery, te doliny piękne, drogi szutrowe, więc dzisiaj tam nie jadę. Przejeżdżam przez Dombås i jadę dalej na północ w kierunku Trondheim. Albo jak to w Nynoszku, zamiast Trondheim to Trondheim. Tu w ogóle z tym językiem to też jest niezła jazda. Język sam w sobie może nie jest trudny, ale tak, każde większe miasto czy każdy region ma swój dialekt. W bokmålu, czyli w takim czystym języku norweskim, pewne słowa są takie bardzo oczywiste, a na przykład w Stavanger brzmią one zupełnie inaczej. Nawet mieszkańcy Stavanger piszą je inaczej. Do tego dochodzi jeszcze właśnie nynorsk, często używany w nazwach, często wplatany do języka.
To jest gruby temat. Wszystko z czasem. Sorry za tą dziurę w palcu, ale tutaj musiałem sobie tak zrobić. To mi się trochę samo zrobiło, ale przy okazji musiałem też to poprawić, żeby mieć, że tak powiem, element dotykowy do telefonu, ponieważ jak wiecie, telefon no niestety nie działa tak jak nawigacja na nacisk w rękawiczce, więc musiałem mieć taki paluch. Ale tak czy inaczej, całkiem spoko działa ten Osmand. Naprawdę bardzo fajnie. Ej, ja tutaj jechałem chyba. Tak, jechałem. E6. No tak, jechałem jak 3 lata temu wracałem ze strony z Lofotów. Zresztą będę też tutaj jechał, jak będę wracał. Zobaczymy. Ale w tę stronę nie jechałem jeszcze. No ale tak wracając do tego telefonu. Bardzo, bardzo fajnie działa ta nawigacja. Szybko. Telefon to jest stary iPhone 8. Mam na nim tylko tę nawigację. Śmiga. Bardzo git. Offline. Tylko cały czas oczywiście jest na ładowarce indukcyjnej, ponieważ taka nawigacja bardzo dużo, ten program bardzo mocno baterię czerpie. Musiałem się cały ubrać w ciuszki, bo zaczyna kropić, a nie chce mi się potem na wariata ubierać wszystkiego. Więc teraz na spokojnie stanąłem, jeszcze sobie coś zjadłem. Mam w tej chwili 100 km do Trondheim, więc jest nieźle. Jeszcze nie wiem, gdzie będę się zatrzymywał. Dzisiaj fajnie by było gdzieś, gdzie nie będzie padać. No, ale wiadomo, z pogodą jest tak, że jest. Taka, jaka jest. Sobie bateryjka w GoPro padła. W tej małej. I teraz zjazd numer 36 na Narvik. Cały czas droga E6. Tutaj pamiętajcie, że jeżeli jedziecie na północ, to za Trondheim, a jeżeli wracacie na południe, to przed Trondheim jest tunel, w którym jest bardzo ciepło i paruje szyba. Wszystko paruje. A nawet jest kilka parujących tuneli. Ten jest trzeci w kolejności i najdłuższy. Troszkę jakby się wypogodziło. Oczywiście plaży nie ma. Te chmury już nie wyglądają tak, jakby z nich miało padać. Więc myślę, że całą tą najgorszą część już przejechałem. No, nie nagrywałem, bo wiadomo. Ciekaw jestem, czy to GoPro przeżyje tak zalewane. Bo nie wypinałem go i nie chowałem, więc zobaczymy jak będzie, czy wszystko będzie działać. Już przejechałem w tej chwili około 420 km. Dzisiaj jest godzina 15:30. W sumie, jeżeli
dam radę, to jeszcze chciałbym przejechać 170 km. Dam Wam znać za chwilę. Ja teraz odbijam z E6 w lewo. I jadę w ten deszcz. Uwaga, renifery. Camping, yes. O. Halo? Dzień dobry, kochani. Wczoraj nic nie nagrałem wieczorem, ponieważ uciekałem przed meszkami. Słuchajcie, to jest jakaś totalna masakra. Plaga meszków, meszek, nie wiem jak to się nazywa, ale to jest totalny dramat. Piękna okolica teraz to widać. Namiot 200 koron, ciepła woda, wszystko się zgadza. Kuchnia taka polowa bardzo, ale prysznice w cenie. Wszystko w sumie w cenie. Mikrofalówka, palniki, wszystko jest. Tutaj akurat trzeba mieć swoje klamoty do gotowania. Więc wczoraj padało, było tych meszków bardzo dużo, więc już nawet nie kombinowałem z nagrywaniem, bo nie było sensu. Poznałem fajnego gościa. No, wygląda pięknie. Wygląda przepięknie. Muszę się zatrzymać na jakieś małe zakupy jeszcze dzisiaj, bo jest sobota. A jutro jest niedziela, więc wszystko będzie pozamykane. A jutro będę w Budę. Miejmy nadzieję, że ta pogoda się utrzyma. Wczoraj przejechałem 580 km. W sumie nie było sensu się zatrzymywać nigdzie, skoro cały czas padało. Dlatego jechałem. To jest chyba przedsmak tego, co nas czeka. Pięknie, prawda? Pięknie. Za 11 km Helgelandskysten. Tutaj się zaczyna ta droga. Prowadzi przez ponad 400 km. Ja mógłbym pojechać do Budę prostą drogą, która by zajęła 200 parę, ale chcę Wam pokazać całą tę drogę i jeszcze w trakcie tej drogi prawdopodobnie zrobię sobie kemping. Mam nadzieję, że dziś nie będzie padać i że będzie można dużo pokazać.
To go! To był pierwszy z 6 promów, które czekają mnie na tej drodze. Droga ma 433 km. Ja oczywiście umieszczam Wam tutaj po boku informacje, skąd, dokąd był ten prom i ile kosztował, ponieważ sprawdzę to dopiero w systemie Autopass. Ale pięknie. Już widać, że to będzie mega petarda droga. Namiastka Lofotów. Namiastka. Wow. Wow. Miazga. Zatankowałem, zrobiłem zakupy. Całkiem niezła cena. Myślałem, że tu będzie, z racji tego, że to tak daleko i tak dalej, że weekend, to myślałem, że będzie z 25 koron za benzynę, a tutaj się okazało 22 z malutkim hakiem. Zakupy też za 60 parę koron. Kupiłem sobie 2 jabłka, 5 bananów na śniadania do tortilli, zapasowy 1 sos pomidorowy i fasolkę w wydaniu chili. Zrobię sobie teraz bezmięsne 2 obiadki z makaronem. Pięknie. Kurczę, jaka pogoda. Wow. Aha, i na tej stacji była taka rzecz, że trzeba było wyznaczyć kwotę do zablokowania, czyli przewidzieć, za ile będziecie tankować. Już ktoś o tym wspominał, że w Danii coś takiego jest i faktycznie ja też w Danii to widziałem, ale niestety tutaj okazuje się, że też to było i były jakieś gotowe kwoty typu 1500, 3000, coś tam, ale można było wybrać do wpisania ręcznie i 300 chciałem wpisać, ale mi nie przyjęło, ale przyjęło mi 500, czyli taką blokadę robi system i pewnie będzie to zdejmowane może jeszcze dzisiaj. A tutaj widzicie Circle K już 25,18, czyli 3 korony różnicy na litrze. No, takie rzeczy też się zdarzają. Kurczę, ale jazda. Ja pierdzielę, jak pięknie. I tutaj za chwilę dojeżdżamy do miejsca, w którym droga się rozwidla. Ta trasa widokowa się rozwidla i my wrócimy tutaj i pojedziemy w prawo, czyli na północ. Ale najpierw pojedziemy prosto tą drogą, czyli na południowy zachód. Oczywiście mógłbym nie jechać tą drogą, tylko pojechać prosto na północ. Pojadę zobaczyć to miejsce, które się nazywa Torghatten
żeby powiedzieć Wam, czy warto tutaj jechać, czy warto odbijać na tę odnogę, w kierunku tej odnogi, czy może lepiej ominąć to, sprawdzę to, żebyście Wy nie musieli tego robić. Wyrysowany GPX jest właśnie w taki sposób, że ta odnoga jest i faktycznie drogowskazy pokazują Turkhatten. Ja nie wiem, co to jest. No, pamiętajcie o równorzędnych skrzyżowaniach. Bardzo dużo ich tutaj jest. Co to takiego jest? Wow, ale góra. Wow. Jest parking, camping tam dalej za 80 metrów, a to jest góra. I tu jest szlak do wejścia. Więc jeśli macie ochotę wejść... O, ja tam podejdę. O, widzicie. Tu jest kilka miejsc do obejrzenia. Tu był ten prom z Holm. Ja jestem tutaj. Ej, to jest to. Te wrota. Czaję. No, niezła ta trasa. I jutro będę tu. No tak, Torkhatten to jest ta góra z dziurą na wylot. Wygląda mega. Podchodzenie niestety tutaj jest ponad godzina, ale to następnym razem będzie motywacja. Trochę by mi niestety czasu mogło nie starczyć, a też nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, jak często teraz te promy będą pływać, czy nie będę musiał na któryś dłużej czekać. No to już decyzję pozostawiam Wam. Czy macie czas na to, żeby przyjechać tutaj na tę odnogę drogi i wejść sobie na górę? Bo jeżeli nie planujecie wejść na górę, no to nie wiem, czy jest sens. To tak strasznie daleko nie jest, ale to już Wasza decyzja. Wracamy teraz na tę główną drogę, czyli na dalszy ciąg drogi widokowej. Oczywiście, gdybym to ja podejmował decyzję następnym razem, to gdybym nie planował wejścia na tę górę, to bym tam nie jechał. Moim zdaniem nie warto tylko dla przejechania się. Jeśli planujecie tam wejść, czyli macie dodatkowe 2 godziny plus ten kawałek drogi, to tak, to warto. Jeżeli nie planujecie, moim zdaniem nie warto. Przeprawa promowa numer 2. Przeprawa krótka, 15 minut czekania na prom ponad godzinę. Chorwacja! Magistrala Adriatycka. Zobaczcie to. Go, go, go. I kolejny prom do Siety. Nie trzeba będzie chyba długo czekać. To jest najdłuższa przeprawa na tej drodze. Godzinę będzie trwała. I motocykliści pierwsi oczywiście.
Fenomenalne góry. Wow. Przeprawa promowa numer 4. Ciekaw jestem, o której godzinie będzie. 16:30. O, to nieźle. Pół godzinki. No dobrze, moi drodzy, jest duży problem. Niestety ten prom nie płynie. Dopiero będzie o godzinie 20. Muszę niestety wrócić i pojechać inną drogą, więc niestety nie zrobię całej tej drogi widokowej. Bardzo mi z tego powodu żal. Kurczę, no szkoda. Trzeba wracać. Oczywiście wiecie, ja mógłbym czekać do tej 20, bo o 20 będzie prom, ale moim celem jest jutrzejszy występ Frycka w Budę i obawiam się, że po prostu mógłbym nie zdążyć. A też jutro zapowiadają jakieś jazdy z pogodą, dlatego uważam, że lepiej spróbować. Może dojadę do Moi Rana, tam gdzie byłem 3 lata temu. Może spróbuję się tam przespać. Odbijamy na Moi Rana. W sumie to mam jeszcze jedną myśl, bo możliwe, żeby mi się udało teraz pojechać w kierunku Moi Rana, ale tylko kawałek, żeby ominąć tę przeprawę promową i wrócić ponownie na tę drogę widokową. Jest godzina 5 w tej chwili. Jutro jest najdłuższy dzień, a tutaj ten dzień będzie trwał cały dzień i całą noc. Więc na dobrą sprawę mogę się gdzieś zatrzymać, chwilę odpocząć i potem sobie pojechać dalej. A więc tak, spotkałem właśnie przed chwilą na stacji benzynowej Hiszpana, z którym rozmawiałem na tamtej przystani promowej. Żeśmy się zastanawiali, co z tym promem, i znaleźliśmy właśnie informację, że niestety nie będzie go, bo jest jakaś awaria. No i teraz spotkałem go na stacji benzynowej i on jedzie dokładnie tą samą drogą co ja. On objeżdża, faktycznie robi pętlę, objeżdża to wadliwe połączenie, to niedziałające połączenie promowe. No właśnie, i teraz jest kwestia taka, że za 2 godziny jest ostatni prom na tej chyba 5. przeprawie. Nie wiem co z 6, ale ewentualnie 6 mogę dzisiaj nie robić. On teraz skończył tankować i pewnie też będzie jechał. Powiedzieliśmy, że do zobaczenia na przeprawie promowej, czyli za 2 godziny. Jadę teraz do Moi Rana, odbijam na zachód, dołączam do tej drogi i widzimy się na przeprawie promowej. Przejechałem już miejscowość Moi Rana i teraz jadę w drugą stronę. Muszę objechać taki, nie wiem, taki jakby półwysep, aby dojechać do tej drogi widokowej, ale już są drogowskazy pokazujące, że to jest ta właśnie droga. Tylko żeby zdążyć na ten prom. Nie wiem, czy to jest ostatni prom. Zobaczymy. Kurczę, jeszcze droga zamknięta, słuchajcie, objazd dodatkowy, ale nie wiem, czy się uda. Ciekaw jestem, czy ten Hiszpan mnie dogoni. No dobrze, słuchajcie, za momencik odbijam w prawo, czyli na północ i dołączam
ponownie do tej trasy, na której prom musiałem ominąć. Nie wiem dokładnie, ile tego objazdu było, nie mam pojęcia. I teraz nie będę nagrywał, ponieważ prawdopodobnie będę jechał troszkę szybciej niż powinienem, żeby zdążyć na prom. Ale wydaje mi się, że będzie dobrze, że się uda. Także trzymamy kciuki i odzywam się z portu. O cholera, wypadek. Oh my god. Kurczę, nie wiem, czy przejadę. Mam nadzieję, że nic się nie stało nikomu. O kurczę. Kurde, ale jazda. Tak czy inaczej. Przepiękne widoki. Thank you. Yeah, baby. Wow, zdążyłem. Nie może być. Oh my god. Ale sprint. Niestety ten Hiszpan nie dojechał, nie zdążył, bo to był ostatni prom. Przepiękny rejs, słuchajcie, przepiękne widoki. Ja niestety kask zostawiłem na dole, więc musicie mi uwierzyć na słowo i musicie tutaj przyjechać, żeby to zobaczyć. No i oczywiście w trakcie, i to wam pokażę, nagrałem komórką, w trakcie tego rejsu przekracza się krąg polarny. Tym razem promem. Fajnie. I teraz mam 28 km ze spokojem na godzinę 22:05. Mam ostatni prom na tej drodze. Ale góry wielkie. Wow. No więc ostatni prom jeszcze mnie czeka. On jest króciutki, on płynie 13 minut, 22:05 i potem już mam drogę lądem i myślę, że znajdę sobie jakiś kemping i prześpię się jednak przed Budę. Chociaż trochę martwi mnie to, że od rana ma padać i może się okazać, że będę się w deszczu pakował.
Zbliżam się do ostatniej przeprawy promowej. Widzę, że prom już płynie, ale planowo odpływa stąd o 22:10 chyba. No, jest tak mało samochodów, że nawet nie będę się przestawiał na pierwszy pas. W sensie na pierwszy wolny. Długa wyprawa, ale już w tej chwili mogę Wam powiedzieć, że nawet nie czekając do końca drogi, mogę powiedzieć, że absolutnie warto. Absolutnie warto. Ja już dawno byłbym na miejscu, gdyby nie ten prom numer 4, na który czekaliśmy w sumie ponad godzinę. Straciliśmy ponad godzinę i potem jeszcze trzeba było też prawie chyba godzinę nadrobić tego objazdu. Tak bywa. Szybciutka przeprawa. W sumie 3 pojazdy. Jeden pojazd z 2 Polaków, potem gościu z jakimiś psami, no i ja. A teraz jadę na kemping. Zobaczymy, czy w ogóle jeszcze ktoś mnie przyjmie, bo jest godzina 10:15. Chyba, jeżeli będzie otwarty ten kemping jeszcze, w sensie recepcja będzie działać, to chyba sobie wezmę chytkę, jeżeli będzie coś wolnego. A jeżeli nie, to pozostanie namiot. Dlaczego chytkę? No bo jutro ma padać i lepiej by było faktycznie nie babrać się w deszczu z tym wszystkim, ale oczywiście jeśli nie będzie innego wyjścia, no to nie będzie innego wyjścia. Ta część Norwegii, czyli to zachodnie wybrzeże od Budy na południe, bardzo przypomina Lofoty miejscami. Bardzo. Więc jeżeli ktoś nie planuje Lofotów, to zdecydowanie niech zrobi tę drogę. Koniecznie. I promy, i niesamowite góry, i krąg polarny. Wow! Słuchajcie, no. Petarda po prostu. Petarda. A tu jest miejsce, z którego doskonale zobaczycie jęzor lodowca. Ale możecie zobaczyć, jak to wygląda. Pięknie. Tak wygląda słońce o godzinie 23. A ja tutaj gdzieś wyhaczam. Tak, tu jest Reipo. I gdzieś tu będzie camping. Ok, na razie wyłączam, bo będzie hałasować. Później wam nagram.